Witam, mam na imię Bartek i słuchajcie moi drodzy, chciałbym się z Wami podzielić takim małym odkryciem, którego powiedzmy dokonałem robiąc kilka dni temu porządki na strychu. Może nie jest to dokładnie odkrycie w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo chodzi tutaj o pudełko, to właśnie, które schowałem na strychu lat temu bodajże 17. Dokładnie było to w lutym 2006 roku, a zaraz Wam pokażę, dlaczego wiem dokładnie, kiedy to było. Żeby było ciekawiej, zawartość pudełka, ta dla mnie najważniejsza, sentymentalna, ma lat około 19, może 20, a bardziej 19 powiedzmy. Dobrze, pokażę Wam w takim razie, co tutaj schowałem i co tutaj odkryłem ponownie. Uwaga! Telefon Nokia, jakiś stary, chyba jeszcze starszy, inny telefon Nokia, nie pamiętam co to za model kompletnie, chyba bateria na pewno nie działa i nie wiem czy do niego gdzieś ładowarka jeszcze jest. Ale tutaj rzecz najistotniejsza, telefon Siemens, to jest model SL45i, mój pierwszy model tego telefonu, który kupiłem. Po czym to poznaję, jest strasznie zajechany, pęknięta szybka. Tutaj już była bateria wymieniana, bateria jest wstawiona inna o zwiększonej pojemności, jakiś zamiennik. Guziczki wypadły, a gdzieś tu pewnie mam. Więc mamy telefon Siemens SL45i. Mamy do tego telefonu zestaw słuchawkowy. Bardzo ładnie grały te słuchawki, z tego co pamiętam, jak na tamte czasy oczywiście. Ale no, nikt nie narzekał na dźwięk. Zawsze to grało jakoś tak fajnie, głęboko. Sprawdzimy jeszcze raz zapewne. Ładowarka do telefonu, tak, oczywiście. Uwaga, uwaga. Wychodzi skarb. Stacja dokująca. Kto pamięta? Do czego nam była potrzebna stacja dokująca przy używaniu tego telefonu? Do ładowania oczywiście, ale również do patchowania, tak? Pobawimy się w patchowanie? Zobaczymy. Kabel do podłączenia do komputera stacji. Tu muszę wyjąć z pudełka, żeby Wam z woreczka, żeby Wam to pokazać. Oszalejecie też, zobaczcie. Karta MMC, oryginalna Siemens do tego właśnie telefonu o pojemności, uwaga, 32 MB. Czyli ile MP3 jakby na nią weszła? Może z 10, tak, powiedzmy coś koło tego. Guziczki do telefonu, proszę, guziczki do mojego telefonu, wszystko się znalazło. Kolejny rarytasek. Kto pamięta takie obudowy wymienne? Jeżeli pamiętacie stragany na naszych targowiskach, pełne były takich plastikowych obudów sprowadzanych właśnie gdzieś tam z Azji, z Dalekiego Wschodu. Ile one kosztowały? 4 zł, 5 zł. Można było sobie taką obudowę właśnie zamienną wstawić, wymienić ulubionego koloru. Nigdy mi się to nie udało, nie wiem dlaczego nie wymieniłem, ale fajnie, że jest nowa, nieotwierana. Proszę. Guziczków tu chyba brakuje, ale... a nie, wszystko jest, ale w środku. Także mamy komplet. Mój osobisty rarytasek. Stąd wiem, że to pudełko zostało spakowane w 2006 roku, ponieważ wrzuciłem do niego płytę zatytułowaną SL45i 27 luty 2006. I to był okres, w którym właśnie zgrałem sobie wszystkie informacje z komputera na tą płytę. Tu jest tych danych 700 MB, bo pamiętam, że było tego bardzo dużo. Płyta ma 700 MB, więc może w pobliżu tego. Wszystkie programy, może nie wszystkie, ale większość programów potrzebnych do obsługi tego telefonu. Patche, czyli łatki tak zwane, tak. Informacje z for, kopie z for, opisy itd., itd. Kopalnia wiedzy jest tutaj, w moich rękach w tym momencie. I uwaga! Rzecz bardzo, bardzo fajna. Zobaczcie. Telefon Siemens SL45 w oryginalnym pudełku. Tak mi się to udało spakować. Ja tak naprawdę nie pamiętam, czy go używałem, czy go kupiłem w celu patchowania, czy w celu, żeby po prostu mieć takie coś.
W każdym razie jest. I teraz, moi drodzy, dlaczego o tym wszystkim do Was mówię? Dlaczego stwierdziłem w pewnym momencie, że nagram filmik na temat telefonu Siemens SL45, 45, 42, 45i, bo takie były wersje. W tamtych czasach, czyli dwie dekady temu, telefon ten był telefonem szczególnym, a niektórzy powiedzą, że był telefonem wybitnym. Zostało w nim wprowadzonych kilka innowacji, żadni inni producenci ich nie wprowadzili. Między innymi karta MMC, wymienna karta na różnego rodzaju multimedia. Inaczej rzecz mówiąc, skrót od MMC oznacza Multimedia Card. Wszystkie parametry i funkcje tego telefonu postaram się omówić, jeżeli znajdę na to czas, kiedy indziej, bo nie jest to w tej chwili najważniejsze. Wydaje mi się, i nie jest to tylko chyba moja opinia, że telefon zdobył największe uznanie wśród jego użytkowników z powodu bardzo istotnej rzeczy. Mianowicie w ten model SL45i, 45 poprzedni model i SL42 były bardzo podatne na ingerencję w oprogramowanie. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dzięki czemu właśnie można było z łatwością dostosowywać go do swoich potrzeb, wgrywać, teraz to się nazywa aplikacje, ale ja bym to nazwał bardziej wgrywać, dodawać jakieś odpowiednie funkcje, które byśmy chcieli mieć w tym właśnie telefonie. Takie rzeczy tutaj były wykonywane, o których producentom telefonów, no nie powiem, że im się nie śniło, ale jeżeli mieli w planie takie rzeczy dodawać do swoich modeli, oczywiście oficjalnie, to zapewne były to plany na przyszłość do innych, po prostu do późniejszych, nowszych modeli. Nie mówię tylko tutaj o Siemensie, ale o Motorola, Nokii i co tam jeszcze nie było. W ówczesnym slangu mówiło się na to patchowanie, czyli patchowaniem było dodawanie funkcji, ingerencja w oprogramowanie, to było po prostu wygrywanie odpowiednich łatek, nakładek, które się samemu robiło albo gdzieś tam ściągało z internetu. Pamiętajcie, że mówię o okresie 20 lat wstecz, czyli w tamtych czasach takie rzeczy jak telefon z ekranem dotykowym, a tym bardziej sklepy z tysiącami aplikacji, które możemy teraz instalować jednym kliknięciem, no to było czyste science fiction, prawda? Po wprowadzeniu na rynek przez firmę Siemens modelu SL na świecie pojawiło się dziesiątki, jeżeli nie setki for internetowych, które poświęcone właśnie były temu modelowi i na których ludzie wymieniali się doświadczeniami w jego programowaniu, hakowaniu, nazwijmy to tak, i tak dalej. Sam też byłem wielkim jego fanem i jestem chyba do tej pory z sentymentu. Również udzielałem się na kilku takich forach, które co zrozumiałe po wielu latach umarły śmiercią naturalną, a wiedza z dzisiejszego punktu widzenia kompletnie bezużyteczna, ale jednak informacje na temat tego modelu no gdzieś tam zanika. Otwierając to pudełko kilka dni temu pomyślałem sobie, a może by tak trochę popaczować, a skoro już, to może by się z tym podzielić. Może kiedyś ktoś ze starej gwardii SL-kowych maniaków się odezwie. Ciekawy w ogóle jestem, czy programy, które były pisane na Windowsa XP, programy do obsługi tego telefonu, czy będą działały na nowych systemach. No i jeszcze jedna ważna sprawa, ja już dużo rzeczy zapomniałem. Na pewno będę musiał spędzić trochę czasu, żeby sobie to wszystko przypomnieć. Myślę, że jest to do ogarnięcia. No cóż, ja spróbuję. Jeżeli pojawią się następne filmiki z tej serii, to znaczy, że coś mi się tam udało. Dziękuję bardzo.